Mamo, mamo, możemy mieć Kaiserreicha w domu? Ależ mamy Kaiserreicha w domu. Tymczasem Kaiserreich w domu. Witam serdecznie, żbiczki moje drogie, zając z tej strony test Weltreicha. Nie mylić z Kaiserreichem, bo to jest Weltreich, ambitna wersja beta 0.0.0. I mod do Hoja, który może przypominać Kaiserreicha, może wyglądać jak Kaiserreich, może smakować jak Kaiserreich i pachnieć jak Kaiserreich, ale to nic bardziej mylnego, bo to jest modyfikacja, która jest w sumie prawie jak Kaiserreich. Jako że to jest mod z alternatywną rzeczywistością, to szybki zarys historyczny. Niemcy z Wilhelmem Kaiserem II wygrywają I wojnę światową, tworzą wielki, potężny Reichspakt, nie mylić z Kaiserreichem, to nie ma żadnych powiązań. Europa Środkowo-Wschodnia to są niemieckie papety. Też jakiś znajomy widok. Austro-Węgry przetrwają I wojnę światową, ale są multikulti i problemy wewnętrzne. Osman jak to Osman, chory człowiek Europy. Tu ciekawostka, rosyjska wojna domowa zakończyła się zwycięstwem czerwonym i mamy uśmiechniętego Stalina, który jednak jest średnim Stalinem, bo musi się dzielić władzą z trzema pozostałymi żbiczkami, którzy mają swoje opcje ekspansji czerwonej rewolucji. Natomiast jak na Kaiserreichu Wielka Brytania i Francja popadają w szpony syndykalizmu, tak tutaj popadają w szpony ultranacjonalizmu. Też kupić sobie nową grę, kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie możemy, kupuj na energię. I o ile Francja od razu na start jest ultranacjonalistycznym krajem pragnącym dokonać zemsty na Kaiserze za przegranie I wojny światowej, tak Wielka Brytania jeszcze nie zdecydowała, czy ona jest bardziej czerwona, czy bardziej faszystowska, a może Brytyjczycy pozostaną demokracją. Bo drzewka jeszcze nie ma, więc zakładam, nie ma jeszcze lore. To jest wersja, przypominam, beta 0.0.0. Wersji bety 0.0.0 to ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś dodawał na Steamie. Reszta świata wygląda w ten sposób. Pod koniec lat 20. był wielki kryzys, dlatego amerykański izolacjonizm zakończył się wraz z amerykańskim dobrobytem. Jeżeli chodzi o Azję Wschodnią, to kompletnie nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło na tej modyfikacji, chyba nie chcę wiedzieć. Aha, no i Niemcy mają kolonię, no bo Kaiserreichową sorry, jak ta modyfikacja się nazywa? Weltreich, bo w uniwersum Weltreichu Niemcy wygrały wojnę, więc sobie przywłaszczyły kolonię, tak. Natomiast jeżeli chodzi o Azję Dalekowschodnią, to nawet nie chcę wiedzieć, co tu się wydarzyło, bo widzę dosłownie Kaiserreichowy Fengyang z tym imperialistycznym żbiczkiem jako mandżurskim wataszką. Plus oczywiście gigantyczne niemieckie kolonie wykradzione państwom Ententy. A więc wszelkie podobieństwa z uniwersum Kaiserreichowym przypadkowe, to jest na zasadzie, kiedy musisz dać koledze spisać tuż przed lekcją pracę domową, ale mówisz mu, żeby trochę pozmieniał, żeby nie było przypału. Także trochę pozmieniali, najbardziej bawi mnie ta Francja i Wielka Brytania, która zamiast Kaiserreichowo iść w syndykalizmy i czerwonych, poszli w ultraprawicę na nacjonalistów. Genialny pomysł. Klasycznie jako zwycięzcy I wojny światowej Niemcy mają masę debuffów, z którymi muszą walczyć, ale przynajmniej nasz Kaiser Wilhelm II wygląda gigaczadowo i ma niesamowicie długą listę tytułów, którą ktoś musi pewnie od czasu do czasu przeczytać, aby podbustować jego ego. W ogóle to jest Polska. Tu jest Polska, tu są polskie kunie, polskie dywizje, polskie mundury z Warszawą, taka Polska, jeszcze mniejsza niż chyba Kaiserreichowo. Tu rządzi jakiś Albrecht, mają jednego ducha narodowego i stokowe drzewko. Przynajmniej lepiej niż Ukraina, która ma Hołodomor. I tutaj Hołodomor wywołali Niemcy, wywożąc ukraińskie zboże do siebie w 1932 roku. No cóż, jest jak jest. Też nie macie drzewka. Przypominam, wersja beta 0.0.0. Jak będzie 0.0.1, to już będzie na pewno lepsze od Kaiserreicha. A propos drzewek, niemieckie drzewko, drzewko przemysłowo-militarno-morsko-powietrzne. Myślę, że możemy je pominąć. Drzewko zarządzania koloniami. I tu chyba jedyne ciekawe drzewko polityki wewnętrznej, gdzie wybierając, rozumiem, z dwóch kanclerzy, opowiemy się, czy chcemy stabilizację w Europie zaprowadzić, czy totalny kryk i nawet widzę, można zdradzić Austro-Węgry. Wojna totalna. Wow, i mamy nawet jedną mechanikę w decyzjach. Wojskowym nie podoba się nasz kanclerz obecny. Mamy 76 dni, aby go odwołać. Zakładam, że musimy zraszować to drzewko. Jacie.
Nie no, ale fajne tygryski te Niemcy mają. 36 i taki tygrysek, dywizja pancernych, 3 dywizje ciężkich czołgów w Berlinie. Ty no, fajny ten, jak to się nazywa? Nie Weltreich? A nie, jednak dobrze w końcu zapamiętałem. Weltreich, tak. Trzeba zanotować, Kajciku, ta modyfikacja nazywa się Weltreich. Dobra, odpauzujmy i zobaczmy, jakie lore tu się kręci, jaka jest fabułka, eventy, decyzje, wojny. Na szybko przeleciłem przez tą modyfikację i zobaczymy, czy Kaiserreich będzie miał drugiego, znaczy godnego rywala. For Kaiser und Vaterland, już mi się podoba. A co to za remilitaryzacja szampanii wykonania nacjonalistycznej Francji? Może ja chciałem powiedzieć twarde i zdecydowane? Olipka niech wam będzie. Haha, to o to chodzi. To jest ten skandal z naszym kanclerzem. Rzymiański spisek, dosłownie. It's really not me. Ej, podoba mi się ta modyfikacja. Rzymiański spisek kanclerza w Kaiserreichu. W Weltreichu. Muszę sobie zapisać i powiesić na karteczce na ekranie, bo cały czas zapominam tą ambitną nazwę Weltreicha. Nowym kanclerzem naszej tysiącletniej Weltreichowej Rzeszy zostanie Gerhard Tappen. Wojna totalna nadchodzi. O, tak. Austro-Węgry jak zwykle sobie nie radzą i jak zwykle proszą Niemcy o pomoc. Pojechaliśmy do Wiednia, żeby rozeznać się w sytuacji i tam jest taki burdel, że nasz nowy kanclerz złapał się za swoją Pickelhaube i powiedział, że nie potrzebujemy Austrii. I jedyne co możemy zrobić to totalny porządek, totalny Ordnung, ein Volk, ein Reich. Ja! Lecimy na wojnę z Austrią. Jak na Kaiserreichu Oswald Mosley jest syndykalistą, a właściwie nawet totalistą. Tak tutaj pan Oswald Mosley znowu się pojawia, ale w swojej klasycznej odsłonie. Włochy. Otóż zapytacie, co Włochy robią na tej modyfikacji? Włochy na tej modyfikacji nie mają Bebiciego, ale też są faszystowskie i też lubią imperializmy w Etiopii. Tutaj są dwie Etiopie, na Kaiserreichu też chyba są dwie Etiopie, w sensie jest Etiopia i Somalia. I one tam walczą między sobą. A tutaj nie zawalcz. No proszę, nie zawalczą, bo Bebici. Etiopska interwencja, o proszę. To jest nasza kolonia, proszę być grzecznym. A bo Etiopia co ty gadasz? Etiopia pomaga... Jaka tu jest normalnie fabułka, zwroty akcji, hiszpańska wojna domowa. Haha, i to jest wojna domowa z podstawki. Okej, przepraszam, tu coś się dzieje. Morska prowokacja w wybrzeżu Hiszpanii. Tu Francuzi coś kręcą, poddymiają. Kryzys pirenejski. Okej, czy jednak ta wojna domowa ma tutaj jakieś uzasadnienie? Zobaczymy, co tam Francuzi zrobią. Na razie wysyłają sprzęt i ochotników. Nie dowiemy się nigdy, jaka jest fabuła Austro-Węgier na tej modyfikacji, bo właśnie wypowiadamy im wojnę, wykorzystując sposobność do ostatecznego zjednoczenia wszystkich niemieckich ziem pod wodzą wspaniałego Kaisera. Także los. Second Deutscher Krieg. Ja, wojna totalna. Czy możemy wezwać od razu naszych żbiczków do pomocy? No jeszcze jak. Polacy, Ukraińcy, wszyscy się wleją na ziemię Austro-Węgier. A nawet chyba nie będziemy musieli im pomagać. Dodatkowo, robiąc wcześniejsze cele narodowe, zawiązaliśmy tajne traktaty z Włochami i Rumunią, aby wsparli nas w tym konflikcie, jakbyśmy sami sobie nie mogli poradzić. Także to są rozbiory Austro-Węgier. Siadasz sobie wygodnie na foteliku w Berlinie, popijasz ciepłą herbatkę i... O, my z Albanią nawet walczyli, o proszę. White Pisy. A, bo to jest jugosłowiańskie powstanie! Naprzód, towarzysze! Bośnia i Hercegowina, my robili cel na to. Po jak nasi puszują, nasze hewiki się Podczas gdy my walczymy w pocie czoła o wielki napis na mapie na Ukrainie dochodzi do demonstracji i zamieszek, trzeba im jedynie przypomnieć, że ich główny cel to dostarczanie taniego pożywienia Europie Zachodniej. Tymczasem na Wiedeń. Przecież tu nikogo nie ma. Halo, ludzie, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. O, upadek Wiednia. Great news. No my mogliśmy tutaj wspierać, tu było całe drzewko opcji, mechanik, żeby tą Austro-Węgry dożywiać, dokarmiać, stabilizować. No ale po co, jak można to podbić i mieć jeszcze większy napis na mapie? Czyż nie o to chodzi w Giercuniach Paradyżu? To dosłownie były rozbiory Austro-Węgier. Zobaczmy teraz... O, Polska i Ukraina coś dostanie. O proszę, ty, Polacy Kraków odzyskają. Widzicie, to była tak zwana wojna wyzwoleńcza. Ciach i rozwiązaliśmy Austro-Węgry.
Austro-Węgry zostały rozwiązane raz na zawsze. Dobra, jak patrzę na ten burdel, jaki się zrobił na Bałkanach, to jednak wolałem Austro-Węgry. Można to jeszcze cofnąć, odtentegować? Ja nie wiedział, ja nie chciał. Dobra, są tu jakieś fabułki, eventy przygotowane. Coś tu się dzieje, ukraińska wojna domowa. Tu mamy naszego Żbiczka, któremu możemy pomóc i oczywiście pomożemy. Tu mamy Borisa Demokratycznego, tu są nasi, a tu pewnie będą komuniści, leniniści, Georgi Piotrowski. Także jeżeli możemy wziąć udział w tej wojnie, to oczywiście pomożemy. Wyślemy tam, a w sumie wyślemy wszystkich. Kolejna epicka wojna tylko po to, żeby napis na mapie się zgadzał. Ile wojen w historii bliskości było tylko po to, żeby napis na mapie się zgadzał. Nie no dobra, tanie zboże z Ukrainy, tak? Serio, człowiek chce posprzątać ten burdel, który się zrobił po rozpadzie Austro-Węgier i Czechy ci odmawiają Sudetlandu. Naprawdę. Okej, chodźcie żbiczki. Mamy Pragę do wyzwolenia. Einstein na Niemczech plus 30%. 30% do Nuclear Research Speeda. Albert Einstein minus plus 30% Research Speed. Atomówki 30%. Wow. O, sowiecko-sowiecki Civil War. Ale fajnie, mamy pana Bukarina, a tu jest pan Stalin. Gdzieś jeszcze tam pan Trocki się chowa w tym ich trójporozumieniu sowieckim. My natomiast zrobiliśmy porządek na południu. No teraz trzeba zrobić porządek na północy. Czy jest potrzeba, aby zwiększać liczbę naszych oponentów, wrogów? No oczywiście, że tak. Tak daleko jak sięga wzrok Kaisera, tak daleko sięga napis wielkiego Kaiserreichu German Empire na mapie. Także trzeba podporządkować, zabezpieczyć sobie Danię, tak. No i to tyle w temacie Danii. Powoli chyba zaczynam łapać ideę tego moda, to ma być dosłownie klon Kaiserreicha, ale taki uproszczony klon Kaiserreicha dla ludzi, którzy wolą sobie w pół godzinki rozrysować plan automatycznego pushu, przeklikać sobie 3 cele narodowe i cieszyć się wielkim napisem na mapie, a nie jak w Kaiserreichu, gdzie musimy rozkminiać, czytać eventy i wczuwać się w fabułkę syndykalistyczno-imperialnego spaczenia. Jak to posądzać Niemców o imperializm i agresywne zagrywki na kontynencie europejskim, gdzie to Francuzi i Brytyjczycy zawierają ofensywne sojusze i jawnie rzucają wyzwanie Kaiserowi. To już nie jest Kaiserreich, to jest jak na Kaiserreduxie te eventy, które ci się wyświetlają z muzyczką, że ktoś wybucha, jakaś wojna eksploduje. Super, od Tomani Kebabini eksploduje. Skądś to kojarzę. Czekaj, chcecie powiedzieć? Poczekaj, więcej tych eventów. Niemiecko-fiński sojusz, spoko. Mamy masę drzewek, celów, które po prostu wciągają randomowych, poszczególne kraje do naszego sojuszu. Finlandia, Syjamy, Węgry i tak dalej. Ale czy chcecie powiedzieć, że Włosi przegrali z Etiopią? Naprawdę. Oni są w naszym sojuszu. Kiedy prewencyjnie zniszczyłeś Austro-Węgry, żeby nie mieć AMEP w swoim sojuszu, to ich miejsce zastąpiły równie ambitne Włochy. Ej, to jest wymieszanie Kaiserreicha z podstawką. Nie wiem, czy to podstawka tutaj jest dodana tylko dlatego, że nie mieli jeszcze pomysłu i czasu i że to jest beta 000, ale to jest dosłownie wymieszanie Kaiserreicha z podstawką. O nie, Francja spiskuje przeciwko nam! Co my teraz zrobimy? Szczerze? To, że ja będę musiał tutaj ręcznie manewrować dywizjami, żeby osiągnąć zwycięstwo. Już nawet nie będzie tutaj desperackiej obrony. Jeżeli będziemy musieli ręcznie manewrować dywizjami, żeby pokonać Francuzów, a właściwie sojusz brytyjsko-francuski, to będę z dziebka zdziwiony. O, wielka wojna, ty, mamy. Ej, ładna grafika. Tutaj cyk samoloty, zdjęcie, cyk. Podoba mi się. It will be my business to see that we retain this place in the sun unchallenged. Wilhelm II, imperator Niemiec. I tak to się zaczęło. No i generalnie to... Chyba dajemy radę na tym autopuszu? Chyba? A, bo ja nie powzywałem gówniaków do wojny. Ha, to wiele wyjaśnia. Kogo możemy zaprosić? Unią Afrykę. O, wy jesteście po naszej stronie. O, proszę bardzo, no to chodź. To chodź, Żbiczku. Powalczymy. O 4 nad ranem francuskie wojska najechały Francję, dlatego nasze dywizje o godzinie 15 są już praktycznie pod Paryżem. Zwycięstwo będzie nasze. Naprzód za wielki napis na mapie. Znaczy ja wiem, że ta modyfikacja jest niedokończona, spokojnie. I tu różne rzeczy mogą się jeszcze pozmieniać, przede wszystkim z balansem, ale póki co
oceniając na tym etapie, jak ktoś wrzucił to na warsztat Steam, graficzki porobił i te inne pierdoły, żeby zachęcić do klikania, to jak ktoś chce Kaiserreicha, ale takiego uproszczonego, żeby sobie na szybko poklikać na chillerce Etiopii. Ha, upadek Paryża. Na chillerce Etiopii, no to nawet jest zła modyfikacja, no takie prymitywne, prosty hojec. A, bo my tu jeszcze mamy boosty do walki z tymi Francuzami, to dawaj, bo mam nadzieję, że też zdążymy zrobić ten cel narodowy, zanim Francja skapituluje, bo byłoby bardzo przykro, jakby Francja skapitulowała, zanim byśmy odpalili buściory. Ja w Bebiciemu, właściwie Włochom, powierzyłem obrony naszej Afryki, bo tam są kolonie, nie ma Geringa, tylko są Włosi do obrony tego. Tak, dobrze widzieliście, tu jest spaczenie takie, że małsiki zaraz wiadą. No i tak to się żyje w tym Kaiserreichu, w tym Weltreichu. O, Brześć Litewski właśnie zdobyliśmy, super. No to klasycznie, pada Francja i zaraz desanciory do UK. Kurde, przez to, że... Oho. Aha. Również piękne zdjęcie. Dobra, Ukraina sobie poradzi, tak? Ukraińcy mają już doświadczenie w walce z imperialistycznymi Rosjanami. Land-lease od Franklina Delano Roosevelta. Ty, on nie ma czegoś takiego, że nie lubi Niemców? A, on tutaj nie lubi faszyzmu. O, proszę. Zdążyliśmy idealnie! Zdążyliśmy zrobić cel na wojnę z Francją, zanim Francja skapitulowała. Oho, kociołek, prawie jak Dunkierka. Prawie jak Dunkirka. Od razu rób na wschód. Przerzucamy nasze dywizje na wschód, niech tylko ten kociołek wyparuje. Pan Kesselring z naszym sztabem na wschód zatrzymać sowiecką bestię, bo tą wojnę domową w ogóle wygrał pan Stalin. Co ma ustka słodsze od malin. Chcę się powiedzieć, że dopóki ja ich nie wezwałem, to Stalin nie mógł nas zaatakować. Jakbym ich was nie wezwał do wojny, to Sowieci nie mogliby nam nic zrobić. A, to super. Czy my zdążymy... Czekaj, czy my już tu jesteśmy? A, już tu nasi są. Myślałem, że to nasze papety w ogóle ich masakrują. To będzie już drugi pokój z honorem. Taki piękny zwrot, kojarzony mocno z uniwersum Kaiserreicha, czyli pokój z honorem między Brytanią a Niemcami. Moglibyśmy się zdesantować. Moglibyśmy się zdesantować do nich bez problemu. Czy drogą powietrzną, czy morską, bo mamy totalną dominację. Biedny Mosley sobie nie poradzi, ale ja podpiszę. Ja to podpiszę. Chcę zobaczyć, jak to będzie oskryptowane, co tu się wydarzy z tą Brytanią, z tą Francją. Także podpiszmy ten pokój z honorem po raz kolejny. Totalen Krieg, Niemcy znowu wygrywają, drugi pokój z honorem podpisany. Co możemy zrobić? Możemy podzielić Francję. Szkoda, że nie można zrobić papeta z Afryki, w francuskiej Afryki trzeba to albo podbić, albo całkiem wyzwolić, także wielki napis na mapie, to jest Afryka. A nie, jest German West Africa. No cześć. Francis Kwawerne. Witaj, Żbiczku. Czemu tu nie ma pana Göringa? Czemu nie ma niemieckiej Afryki? Mamy Królestwo Francji. O, szalom, Wiktoria. No, witam panią Wiktorię. I mamy pana Pétain na południu. Ja wam mówiłem, że to jest takie połączenie Kaiserreicha i podstawki. Mamy Francję Vichy na południu z Pétain. A tu Wiktoria, szalom. No, witam panią Wiktorię. Nie no, fajnie. W międzyczasie sobie kolację zjadłem. Tak. To jest tego typu hojec, że możesz na drugim ekranie sobie nawet serial oglądać i od czasu do czasu coś poklikać. Nie wiem, niektórzy lubią tak grać hojca. W sumie w tą stronę zmierza hojec. W porównaniu... No co? Teltem. Okej, no dobra. Ktoś tutaj tworzy tego moda z pomysłem. Ktoś się stara. Co wy chcecie? Oni chcą Nie no, co? Guma, nasze Indochiny. Pamiętacie taki odcinek z jeden dzień z Żbiczkiem Kaiserreichowym i tu był pan Muke, serdeczny prawujek, dziadek, stryjek, cioteczny, wujki, kuzyna pana naszego Korwina Mikkiego na Kaiserreichu. Także będziemy walczyć do ostatniej plantacji gumy w Indochinach. O nie, wojna. Ho, lipka, kto by się spodziewał? Dobra, przejdziemy przez Syberię i do Japonii wbijemy. Czy to jest wojna ze Związkiem Radzieckim typu widzimy się we Władywostoku? No najwyraźniej tak, ale przynajmniej wszyscy Ukraińcy mogą zobaczyć wielki napis na całą Rosję. Kiedyś to się robiło Wielką Polskę z napisem na całą Rosję, teraz modna jest Ukraina na całą Rosję. Oho, czyżby to nasze? Czyżby to nasze? Treaty of Kazań. Koniec II Weltkriegu.
Ile my się wyrobili w rok? Większość czasu to my biegali po bezdrożach Związku Radzieckiego. Nareszcie jest koniec. Ej, no to tak szybko poszło, że nawet nie ma takich zniszczeń. Nie tragizować. Nie tragizować. Treaty of Kazań. Super, myśmy to podpisali. Unconditional surrender, spoko, cieszy mnie to bardzo. Mongolska Republika dołączyła do sojuszu, marksiści dołączyli do mauzoleja ultranacjonalistów. Nie mam pytań, nie mnie to oceniać. Mamy, pan Maksymilian von Weiss, Moskau Oberschlesien, super. I mamy Kurt Studenta, Wolgrady, nice. I mamy Kazachstan, niepodległy. I mamy pana Stalina, który siedzi, czystki sobie kręci i ma 5. level, wbił czystkę. Czy Rosja ma mechaniki levelowania czystki? Co to jest? Level 5 czystki. I co, jak wyeliminuje kolejną setkę oficerów, to wbije sobie 6. level i będzie tak, aż odblokuje sobie złotego skina, złoty sierp i młot za wbicie 10. levela, tak? Jako nowy skin. Ej, może my powinniśmy grać Związkiem Radzieckim na tej modyfikacji. No nie, przez to, że ten pokój z Rosją nie uwzględniał papetów rosyjskich, czyli Mongolii, a że Mongolia weszła do Sojuszu Brytyjskiego, to znowu mamy wojnę z Imperium Brytyjskim i pan Mosley nam się zdesantował. Dobra, wiecie co? Piękna modyfikacja, jak to było? Nie Kaiserreich, tylko Weltreich? O, Weltreich. Piękny jest ten Weltreich. Obecnie jest wersja beta 0.0.0, także jak będzie upgrade tej wersji, to na pewno wrócimy do tej modyfikacji. Polecam bardzo serdecznie. Ja na dziś mam chyba dosyć, bo skończyłem jeść kolację, także myślę, że styknie. Jeżeli odcinek wam się podobał, łapek w górę, soczysty komentarz. Przypominam o tanich giereczkach, grach na Enebie z linkacza Zająca. Dziękuję wszystkim za uwagę. Polecam modyfikację, trzymajcie się, razie. Cześć, cześć.